Co ciekawe, przyznaję, że z tym się jeszcze nie spotkałem. Ten worek jest praktycznie pełen gwoździ. No szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem w tak starym i zniszczonym odkurzaczu, że ta szczotka jest praktycznie nowiutka. Ona jest ledwie chyba starta. Cześć! Niedawno pokazywałem taką króciutką zapowiedź poświęconą temu staremu polskiemu odkurzaczowi Zelmer model 01A z 1973 roku, a dzisiaj chciałbym poświęcić mu pierwsze dłuższe nagranie. Mówię pierwsze, bo na pewno będę chciał zrobić co najmniej 2 nagrania o tym odkurzaczu, a dzisiaj będę chciał go właściwie tylko rozkręcić. Nie będę mówił o historii tego odkurzacza, bo to zostawię sobie na nagranie zrealizowane już po zmontowaniu takiego w miarę odnowionego odkurzacza. Dzisiaj zależy mi na tym, żeby rozłożyć go na części i zobaczyć, co z tego odkurzacza właściwie się nadaje i co trzeba będzie z nim zrobić. Wiem, że wiele osób po prostu najchętniej wyrzuciłoby taki odkurzacz do śmietnika albo na elektrośmieci, ale ja zawsze zachęcam, żeby przed wyrzuceniem jakiegokolwiek urządzenia, no najpierw przynajmniej spróbować się o nim trochę dowiedzieć, o jego konstrukcji, o jego historii, a jeżeli kogoś to kompletnie nie interesuje, to warto zadać sobie trud i jednak spróbować przekazać takie urządzenie, jak na przykład ten odkurzacz, komuś, kto będzie potrafił je nawet w tym stanie docenić, a gwarantuję, że jest jakaś tam garstka osób, dla których nawet rozkręcenie takiego odkurzacza będzie całkiem fajną gratką. Odkurzacz jest bardzo brudny, więc ja podłożę sobie jeszcze tutaj taką korkową podkładkę, a część tych prac czyszczących w ogóle wykonam w ogrodzie. Proponuję najpierw rzucić okiem na tabliczkę znamionową tego odkurzacza. Zelmer typ 01A, maj 1973 roku. Napięcie, moc 280 W. Tutaj zgodność z polską normą, 64 rok i cena 900 zł. Cena, która chyba odpowiada dawnej cenie ręcznych odkurzaczy Gamma 2, takich jak na przykład ten odkurzacz z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego z roku 63. Tak, i te odkurzacze właściwie przez całe lata 60. kosztowały właśnie 900 zł. Sporo tych odkurzaczy Gamma 2 czy poświęconych im nagrań jest dostępnych na moim kanale. Mam tych odkurzaczy 1, 2, 3, 4, 5, chyba 6. Do tego jeszcze 2 starsze odkurzacze Gamma z lat 50. Myślę sobie, że odkurzacz Zelmer 01 pod koniec lat 60. był konstrukcyjnie przewidziany w zamyśle jako taki właśnie następca no tych już wysłużonych starych odkurzaczy Gamma 2, których historia sięga jeszcze końca lat 50., czy takiego chyba dosyć krótko produkowanego i dzisiaj jednak dość unikatowego odkurzacza Farel z zakładów w Kętrzynie, który postaram się pokazać w jednym z kolejnych nagrań. Gammę 2 na razie odstawię. A dla porównania, jak malutki jest to tak naprawdę odkurzaczyk, chciałem Wam tutaj pokazać znany już również z tego kanału odkurzacz Zelmer model typ 03 z 72 roku, no czyli praktycznie prawie rówieśnika tego małego Zelmerka z 73 roku i zobaczcie, o ile on jest mniejszy od tego jednak no dosyć potężnego odkurzacza podłogowego. Nawiasem mówiąc, po jako takim odnowieniu tego małego Zelmerka myślę, że te odkurzacze będą do siebie bardzo fajnie pasowały i warto też powiedzieć, że Zelmer 01 był chyba pierwszym odkurzaczem z Rzeszowa w tym takim właśnie kanciastym designie, kanciastym kształcie typowym dla całej późniejszej serii odkurzaczy produkowanych przez całe lata 70., 80. aż do lat 90. Ale tak jak powiedziałem o historii tego urządzenia, porozmawiamy sobie w kolejnym nagraniu, a dzisiaj chciałbym je tylko rozebrać i ewentualnie troszeczkę wyczyścić. Tutaj jest, widzę, oryginalny kabel zasilający. Są na szczęście niepołamane klamry
trzymające pokrywę worka na kurz. Tak jak mówiłem już w króciutkiej zapowiedzi, niestety jest tutaj znacznie uszkodzona rączka, wyłamana jest cała taka jej pokrywa. O dziwo jest chyba nawet sprawny, taki jeszcze starego typu włącznik. Odkurzacz jest dość mocno podrapany. No, trzeba się będzie zastanowić, czy pomalować go od nowa, czy zostawić ten oryginalny lakier. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po przeczyszczeniu. Natomiast zajrzyjmy teraz do worka na kurz. Fajne, sprawne, działające i nawet nie porzywiałe od środka klamry. Ok. Tutaj różne elementy pokrywy worka na kurz. Ojej, mnóstwo śmieci w tym worku. Co ciekawe, przyznaję, że z tym się jeszcze nie spotkałem. Ten worek jest praktycznie pełen gwoździ. Takich starych, zardzewiałych gwoździ. Prawdopodobnie ktoś odkurzał tym odkurzaczem, nie wiem, no w jakimś warsztacie, jakimś remontowanym starym budynku. I jest taki charakterystyczny zapach starej piwnicy. Wyjmę ten worek na kurz i pójdę chyba od razu wysypać to do śmietnika, a może najpierw do jakiegoś pojemnika i zajrzymy, czy nie ma tu czegoś ciekawego. Czasami zdarzają się jakieś monety. Bardzo długo ten worek musiał być niewyjmowany, bo wręcz tutaj ta guma się skleiła ze ściankami odkurzacza i przyznaję, że mam pewien problem, żeby go stąd wyjąć. Chyba że on jest tak strasznie wypchany. No to w takim razie, aha, on w ogóle jest cały dziurawy i zdaje się, trudno będzie go jeszcze wykorzystać. Dobrze, to wysypmy najpierw te rzeczy do jakiegoś pojemnika. O, tu mam taki warsztatowy śmietnik. Dobra. Jeszcze nie wszystko. No, kurczę, cały worek jest spleśniały, porwany. Przy okazji tak sobie, ojej, trzeba by tu maseczkę przeciwpyłową chyba założyć. Pełen worek gwoździ jakiegoś kurzu. Dobra, spróbujmy to jakoś jednak wyciągnąć. Nie no, musiałem go nawet postawić w pionie. O, i dopiero teraz po podważeniu mogę tutaj wyciągnąć resztki tego worka. Zobaczcie, kompletnie porwany, chyba już taki od wilgoci, uszkodzony worek. No myślę, że tego worka już nie da się wykorzystać. Trzeba będzie tutaj z materiału uszyć coś podobnego. Na szczęście ładnie zachowana jest ta cała ramka trzymająca worek. Ja tego nie wyrzucam, ale na razie wytrzepię tutaj w śmietniku i odłożę na bok. No i zajrzyjmy jeszcze do środka. Tutaj dalej jest pełno gwoździ. Wysypuję je. Fu. Ach. No w środku trzeba powiedzieć jest kiepsko, ale nie tragicznie. Jest tutaj troszeczkę rdzy, ale to nie jest jakaś taka rdza, która na wylot przeżera korpus tego odkurzacza. Myślę, że wszystko da się to całkiem nieźle wyczyścić. Nawet miejscami widać jeszcze od środka dość dużo tej oryginalnej farby, którą był pomalowany odkurzacz. Dobra, z tej strony już wiemy, jak to wygląda. Odkręćmy w takim razie pokrywę silnika. To mnie szczególnie ciekawi. Tutaj zaraz zrobię sobie jakąś podstawkę, żeby postawić odkurzacz pionowo i żeby nie przeszkadzały mi te jego plastikowe klamerki. O, myślę, że to nawet będzie fajne. Taki stary kafel od pieca. Akurat idealnie jak podstawka do odkurzacza Zelmer 01. Zobaczmy, jak będzie z tymi śrubami. Nawet wychodzą. Przynajmniej jedna. Tutaj sobie śruby odłożę. Nie wygląda to najgorzej.
Odkręcę tutaj od razu, a może nie, najpierw odkręćmy te śruby. Tutaj są takie 4 śruby w tej plastikowej pokrywie silnika wewnętrznej. Wszystkie o dziwo całkiem ładnie się wykręcają. Natomiast sama ta pokrywa bardzo mocno tutaj siedzi. Ok, udało mi się ją wyjąć. Jest w środku silnik, to już jest ważne, ale tutaj muszę odczepić przewody idące do włącznika. Tutaj do kostki są właściwie tylko podłączone przewody idące z kabla zasilającego i tutaj wychodzą przewody, nie wiem, prawdopodobnie jeden idzie do włącznika, jeden do silnika. Na wszelki wypadek sobie to też fotograficznie udokumentuję. I mogę te przewody wszystkie właściwie tutaj z kostki odkręcić. Może w ogóle całą kostkę wykręcę. Dobrze. I tu jeszcze kabel zasilający też. Wszystko to pójdzie do czyszczenia. O, kostkę mogę sobie odłożyć. Tutaj od razu odkręcę też klamerkę trzymającą kabel zasilający w obudowie. Ten kabel też tutaj bardzo, bardzo mocno jest wczepiony. No ale teraz już chyba wyjdzie. Tak, kabel mamy odczepiony. Tutaj taka jest odgiętka jeszcze stara, nawet fajna, dobrze zachowana. Mam odczepiony kabel, mam tutaj tę plastikową pokrywę. O, tutaj mogę już zdjąć też tę plastikową pokrywę, tylko ostrożnie, bo tutaj śrubki w niej siedzą. Odkładam na bok. No i co? Tak wygląda silnik w odkurzaczu. Mogę go sobie powolutku wyjmować. Jeżeli się nie mylę i jeżeli dobrze odczytuję tutaj dane, to jest to silnik czy agregat ssący typu 34 właśnie do takich leciutkich ręcznych odkurzaczy. Tutaj jeden przewód jeszcze jest przylutowany do przewodu idącego do przełącznika. Ten z czarną taką osłonką. Tutaj z kondensatora jeden przewód wychodzi do kostki. I tutaj drugi, ten zielony przewodzik z włącznika też wychodzi do kostki, natomiast ten drugi przewód z kondensatora jest połączony z drugim przewodem wychodzącym z włącznika i ja go na razie spokojnie tutaj odetnę, bo i tak później przy montażu będę to ponownie łączył. O! I teraz możemy już zająć się tym silnikiem, ale to za chwilkę. Najpierw jeszcze rzućmy okiem na korpus tego odkurzacza. Odkurzacz jest w środku fajnie wyłożony. Cała komora odkurzacza jest wyłożona papierem preszpanowym, zaraz to pokażę. Zwiększającym bezpieczeństwo i zwiększającym izolację na wypadek, gdyby tu jakiś przewód się odczepił i dotknął korpusu. Bardzo fajnie. I naprawdę wygląda to nieźle w środku. Nie wiem, czy to jest na nagraniu widoczne, ale tutaj zardzewiała jest właściwie tylko ta przednia część osłaniająca turbinę odkurzacza. Zresztą turbina też jest, osłonka turbiny też jest zardzewiała. Ściany korpusu nie są zardzewiałe. To jest ta guma trzymająca silnik od przodu. Będzie troszeczkę czyszczenia, ale nie ma tragedii. Zaraz zajmę się silnikiem, ale przyznaję, że już wolałbym, jak już rozkręcamy, to odkręćmy też całą tą ukruszoną rączkę. Najpierw
Te śruby spróbuję troszeczkę przeczyścić. Ta śruba jest, zdaje się, wkręcona w korpus odkurzacza. Natomiast te dwie śruby mają takie malutkie nakrętki tutaj z drugiej strony. Dobra, jedna nakrętka. Jedna śruba, od razu je skręcę, żeby nie poginęły. To wszystko pójdzie do odrdzewiacza. Mam nakrętkę. Mam śrubę. Tutaj ta pęknięta część obudowy rączki. Aha, tu będzie jeszcze przykręcona. Dobra, odkręćmy jeszcze tę śrubę. Tutaj rączkę zaraz będziemy mogli wyjąć. Nie bardzo widzę. Aha, tu jest jeszcze śruba za taką osłonką. Muszę chyba po prostu wyjąć tutaj włącznik i wtedy od góry będę mógł przykręcić rączkę. Wyjmę najpierw włącznik. Teraz tę osłonkę mogę tak przesunąć i mogę tę śrubę spokojnie wykręcić. I teraz całą rączkę mogę zdjąć. Bardzo fajny przełączniczek, nawiasem mówiąc, takiego szukam do mojej Alfy K2. Cały ten element rączki odłożę też na bok. No i mamy teraz właściwie korpus odkurzacza. Tutaj te klamerki są przynitowane, więc ich nie będę odczepiał, ale też, prawdę mówiąc, nie ma takiej potrzeby. Wszystko to trzeba będzie bardzo porządnie wyczyścić i wtedy zdecydujemy, co z tym robić. Czy lakierować, czy zostawić ten taki w sumie całkiem fajny zielony kolor, który tutaj jest. Zobaczymy. Na razie odstawiam. Tych elementów odkurzacza tu zrobiło się już całkiem sporo, więc ja je powkładam do takich oddzielnych pojemniczków, żeby mi nie poginęły. Wszystko to pójdzie później do czyszczenia. To jest też kawałek rączki. To też tutaj. Na blacie troszkę pozamiatam. O, wszędzie te gwoździe, które wypadły z odkurzacza. No i możemy się teraz przyjrzeć sercu i duszy odkurzacza, czyli temu malutkiemu silnikowi. Tutaj logo zakładów Zelmer, tutaj typ 34, 220V, numer 373, tak? Czyli pochodzi silnik z marca 73 roku. Na tabliczce znamionowej na odkurzaczu jest już data maj 73 roku. Tutaj taka duża guma amortyzująca, uszczelniająca, izolująca silnik. Najpierw wytrzepię trochę ręce i sięgnę do katalogu silników elektrycznych małej mocy z 1975 roku, który wielokrotnie już pokazywałem na tym kanale. I właśnie w tym katalogu w dziale agregatów ssących do odkurzaczy znajdują się także dosyć podobne do siebie agregaty ssące typu 34 i 61, produkowane właśnie przez zakłady elektromechaniczne Predom Zelmer, ulica Hoffmanowej 19, Rzeszów.
I typ 34 to jest właśnie ten silniczek, który wyjęliśmy z naszego odkurzacza. W opisie tego nagrania jeszcze raz zamieszczę link do pliku PDF z tą częścią katalogu poświęconą agregatom ssącym do odkurzaczy i właśnie jest tam już zeskanowany i udostępniony na moim kanale opis tego silnika, ale ja króciutko go tutaj przypomnę, skoro już dzisiaj się tym silnikiem zajmujemy. Agregat jest przeznaczony do wytwarzania użytecznego strumienia powietrza w lekkich odkurzaczach. Agregat składa się z silnika komutatorowego jednofazowego, szeregowego prądu przemiennego i dwustopniowego układu ssącego, czyli to jest tutaj ta turbina znajdująca się w tej obudowie. Korpus silnika jest połączony z komutatorową tarczą łożyskową. Rdzeń stojana wykonany z blachy elektrotechnicznej jest zalany w aluminiowym korpusie. Tutaj mamy ten cały aluminiowy korpus. Druga tarcza łożyskowa, stanowiąca jednocześnie kierownicę użytecznego strumienia powietrza, czyli znajdująca się tutaj, jest wykonana również ze stopu aluminium. Wirnik z uzwojeniem komutatorowym jest osadzony w łożyskach tocznych. No i wirnika, no tutaj go widać, razem z komutatorem. Troszkę słychać od razu, jak ta turbina trze o obudowę, potem to zobaczymy. Obwód magnetyczny silnika pochodzi z serii KB silników komutatorowych. Uchwyty szczotek są mocowane w tarczy łożyskowej. Tutaj mamy uchwyty szczotek. Dwie jednakowe turbiny są osadzone na wale silnika, tutaj w tej pokrywie, a osłona i dyfuzor na kierownicy agregatu. Silnik nie powinien być przełączany do pracy w prawym kierunku wirowania. Agregat może pracować w sposób ciągły w temperaturze otaczającego powietrza 5-25 stopni Celsjusza. Agregat ssący typu 34 po niewielkich zmianach konstrukcyjnych, zdjęcie z komutatorowej tarczy kołowego wspornika i przemieszczenie filtru przeciwzakłóceniowego jest stosowany do odkurzacza samochodowego. Parametry agregatu nie ulegają zmianie. Agregat taki jest oznaczony jako typ 61 i tutaj na początku widać rysunek czy zdjęcie takiego właśnie lekko zmienionego agregatu ssącego typ 34, określanego tutaj jako typ 61. Tutaj mamy dalej schemat połączeń silnika z filtrem przeciwzakłóceniowym, kondensatorowo-dławikowym. Są charakterystyki obciążenia agregatu ssącego, są dane techniczne. Moc średnia pobierania 300 W, moc na wale silnika 180 W. Prędkość 22 500 obrotów na minutę. Wydatek powietrza maksymalny 1350 litrów na minutę. Podciśnienie agregatu maksymalne 1100 mm słupa wody. Rodzaj pracy, kierunek wirowania lewy. Trwałość silnika 600 godzin. Masa 1 kg. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo leciutki silniczek. Parametry użytkowe odkurzacza z agregatem typu 34 i 61 zależą od konstrukcji odkurzacza i jego wyposażenia. Uwaga, średnia wartość danego parametru jest wyznaczona jako średnia arytmetyczna z wartości uzyskanych przy otwartym i zamkniętym wlocie powietrza do agregatu. W zależności od rodzaju i konstrukcji odkurzacza parametry użytkowe mogą ulec pogorszeniu. Tutaj są później już wszystkie dane techniczne, wymiary agregatu ssącego typ 34 do odkurzaczy lekkich. Tutaj jest typ 61, też wszystkie wymiary. Dalej jest w katalogu podana zgodność z normami, rok 74, 64, 68. Wyposażenie zasadnicze i specjalne, filtr przeciwzakłóceniowy, 5-końcówkowy kondensator. Tak, tutaj mamy też taki 5-końcówkowy. No i producent, już mówiłem, zakłady elektromechaniczne Predom Zelmer. Jak wspomniałem, skan tego opisu zamieszczam w opisie nagrania. Przyznaję, że stan tego silnika interesuje mnie szczególnie, dlatego wyczyszczę go i sprawdzę w pierwszej kolejności, a później dopiero zajmę się czyszczeniem pozostałych elementów tego odkurzacza. Widzę, że tutaj obudowa turbiny była sklejona jakąś taką taśmą. Ja tą taśmę oderwę, najwyżej później przykleję to jeszcze raz. Weźmy może po prostu najpierw na dwór ten silnik do wyczyszczenia.
Silnik po wyczyszczeniu prezentuje się naprawdę ładnie, aż sobie myślę, że chyba podłożę mu tu jakąś serwetkę, żeby nie leżał na takim brudnym blacie. Odsłoniły się tutaj wszystkie te napisy. Zelmer, numer silnika 3/73, typ 34, 220V. Pomalowałem go też tak jak widzieliście na nagraniu odrdzewiaczem, przetarłem to, potem wszystko udało mi się tę rdzę z obudowy turbiny wyczyścić. No oczywiście najważniejszą kwestią jest to, czy poza tym, że ładnie wygląda, czy ten silnik uda się uruchomić. I proponowałbym teraz przede wszystkim zajrzeć do szczotek, a potem zrobić tutaj test połączeń elektrycznych. Żeby zajrzeć do szczotek, wystarczy odgiąć te blaszki, tylko ostrożnie, bo tutaj mogą te sprężynki wyskoczyć. Już kiedyś takich szukałem. Szczotkę będę musiał chyba wypchnąć jakimś drucikiem, ale zobaczmy z drugiej strony najpierw. Tak, same szczotki nie wypadną. Zaraz przyniosę jakiś mały drucik. Ona tutaj już zaczęła wychodzić. W ogóle ważne, że w ogóle są tutaj te szczotki. Jest. No szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem w tak starym i zniszczonym odkurzaczu, że ta szczotka jest praktycznie nowiutka. Ona jest ledwie chyba starta. Jest. I dokładnie tak samo. Bardzo ładna. Mam wrażenie, że albo w ogóle nieużywana, albo krótko przed odłożeniem tego odkurzacza gdzieś na półkę wymieniona szczotka. Także no tu nie ma się do czego przyczepić. Wkładam te szczotki po prostu z powrotem. Aha, jeszcze zanim to zrobię, zmierzmy ich wymiary. Wydaje mi się, że to są takie szczotki, jakie niedawno wkładałem do odkurzaczy Gamma 2. Tutaj mam 6,45, czyli no nie wiem, 6,5 mm na 5 mm. 6,30 albo 6,5 mm na 5 mm. Długość 2,5. No tak, one są troszeczkę minimalnie starte, ale to będzie 2,5 cm. No i tę drugą szczotkę też już mogę wkładać tutaj tym węższym końcem sprężynki do szczotki. Bo tu mi się troszeczkę wygięła. Może zróbmy tak. O, to sobie przytrzymam. Tutaj teraz zagnę. Ok, powinny się ładnie trzymać. Teraz zróbmy test połączeń. Postawię miernik. No jest połączenie na szczotkach. Tutaj gdzieś jakiegoś przejścia na obudowę nie ma. Sprawdźmy jeszcze na kablach, na przewodach prowadzących do kondensatora. Jest. Po takim bardzo podstawowym teście te połączenia wydają się, silnik wydaje się sprawny. Wirnik się obraca. Myślę, że na próbę możemy go podłączyć. Aby uruchomić ten silnik, podłączę go najpierw do tymczasowego kabla zasilającego. Jest wyłączony. Teraz posłużę się, tak jak już w poprzednich nagraniach, moim małym regulatorem napięcia. Ten kabel zasilający od silnika podłączę do regulatora. Tutaj zmniejszę znacznie napięcie. Zakładam okulary ochronne. Natomiast regulator podłączam już tutaj do gniazdka.
Tam słychać takie wyraźne tarcie, ale mam wrażenie, że jest to bardziej ta turbina, która ociera o obudowę, niż łożyska silnika. Spróbujmy go uruchomić jeszcze raz. Mam wrażenie, że dosyć ciepły jest tutaj kondensator. Wydaje mi się, że jednak warto go będzie wymienić, bo on tutaj się bardzo mocno nagrzał. Przyznaję, że chyba przy innych testach silników aż tak mocno się kondensator nie nagrzewał. Ale cieszę się w każdym razie, że ten silniczek działa. Postaram się może zaraz jeszcze tutaj jakoś, tak pamiętam, że to było jak wyjąłem ten odkurzacz, jakąś resztką taśmy ta pokrywa turbiny była przymocowana. Może spróbuję to zrobić podobnie. Spróbuję to przykleić i zobaczymy, jak wtedy będzie działał. O, może takim troszeczkę węższym kawałkiem szarej taśmy. Tak, aby ta taśma zachodziła tutaj za krawędź silnika i za nią trzymała. Może nie jest to jakoś szczególnie estetyczne, ale mniej więcej tak było to zrobione w momencie, kiedy ten silnik wyjęliśmy z odkurzacza. I teraz ta turbina się już nie rusza, nie drga. Mam wrażenie, że wirnik obraca się całkiem ładnie. Spróbujmy go jeszcze raz uruchomić na niskim napięciu. Podłączam najpierw regulator, kabel zasilający od silnika do regulatora. Tutaj daję dużo zmniejszone napięcie i podłączam silnik. Wszystko odłączone. Może mi się wydawało, może ten kondensator nie jest aż tak ciepły. Tutaj teraz wydaje się, że jest ok. W każdym razie trzeba będzie mieć na niego oko i go regularnie sprawdzać. W razie czego po prostu pójdzie do wymiany. Myślę, że mogę teraz wszystko tutaj już porozłączać. Tutaj wszystkie przewody są odłączone. Odłączam silnik. Myślę, że on będzie jeszcze wymagał takiego solidniejszego rozkręcenia. Warto będzie tutaj wyczyścić tę turbinę. Warto będzie zajrzeć do łożysk tego silnika. Ale na razie cieszę się, że już wiemy, że działa i teraz zajmę się czyszczeniem tych pozostałych elementów odkurzacza.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić niedługą przerwę w tym nagraniu o odkurzaczu Zelmer 01A z 73 roku. Myślę, że całość takiego nagrania razem z montażem odkurzacza i ostatecznym testem zajęłaby pewnie ponad godzinę, dlatego fajnie jest rozbić to na dwa krótsze nagrania, to nie jest aż tak męczące. Możemy zakończyć tę pierwszą część nagrania o tym odkurzaczu krótką relacją z czyszczenia, żeby mieć już wszystko przygotowane do montażu. Myślę, że uda mi się pokazać Wam tutaj z boku na dodatkowym ekranie czyszczenie tego odkurzacza. Włożyłem wszystko do takiej bali z wodą, bardzo porządnie przy pomocy środków czyszczących wytarłem te plastikowe pokrywy odkurzacza, przetarłem wszystkie te elementy znajdujące się w środku, bardzo porządnie wypłukałem to wszystko, wysuszyłem. Następnie, to też chyba uda mi się Wam pokazać, przy pomocy takiej szczotki, nasadki na wiertarkę wyczyściłem obudowę odkurzacza od środka, z dwóch stron, od strony silnika, od strony worka na kurz, tam chyba nawet było bardziej zardzewiałe. Wyczyściłem to wszystko w środku z rdzy. Wymyłem też w bali tę obudowę odkurzacza. I po wysuszeniu jeszcze pomalowałem te wszystkie odsłonięte fragmenty metalowe odrdzewiaczem. Ta rdza całkiem ładnie zeszła. Możecie zobaczyć, że na obudowie odkurzacza niestety pojawiły się takie dosyć duże fragmenty, które wcześniej były pokryte lakierem, ale okazało się, że pod spodem jest rdza. No i to oczywiście też trzeba było wszystko wyczyścić. Nad ewentualnym pomalowaniem tego odkurzacza zastanowimy się w drugiej części tego nagrania. Jeżeli macie ochotę, zróbcie sobie teraz przerwę, a jeżeli chcecie od razu zobaczyć, jak wyglądał dalszy montaż tego odkurzacza, to za chwilę zamieszczę tutaj linki do różnych kolejnych nagrań, a między innymi myślę, że gdzieś tutaj powinien znajdować się link do drugiej części nagrania o tym odkurzaczu. Ja się tak naprawdę nie żegnam, bo mam nadzieję, że niebawem się zobaczymy w drugiej części nagrania o tym odkurzaczu Zelmer 01A. Cześć i do zobaczenia za chwilę. Mogę zdjąć tutaj śrubki, tak. Żeby zajrzeć do szczotek, wystarczy odgiąć te blaszki. Ojej, wyskoczyła mi sprężynka.